Czy partię warcabów rozgrywa się wyłącznie na warcabnicy? No niby tak, ale wokół planszy jest jeszcze cała otoczka. I niektórzy bardzo doświadczeni i bardzo utytułowani warcabiści potrafią właśnie tej otoczki używać, żeby wyprowadzać z równowagi swoich przeciwników. Mistrzem takich zagrywek, będących przykładem warcabowego cwaniactwa, jest 5-krotny mistrz świata Aleksander Schwarzman. I w tym filmie zaprezentuję wam, jak podczas ostatnich Mistrzostw Świata Rapid Aleksander, będąc warcabowym cwaniakiem, w remisowej pozycji ograł nie byle kogo, bo holenderskiego arcymistrza. Wszystko, co ciekawe w tej partii wydarzyło się w końcówce remisowej, ale od remisowej końcówki do remisu bardzo daleko, bo dopóki przeciwnicy nie zgodzą się na ten wynik, wiele może się wydarzyć. I wie o tym doskonale siedzący po lewej Schwarzman, reprezentujący Izrael 5-krotny mistrz świata, a Jos Stockel powoli pada ofiarą jego teatru. Zobaczmy, co tu się wydarzyło. W tej pozycji Jos Stockel prawidłowo zagrywa wymianę 28-33, Schwarzman szybko przesuwa damkę na 8, chcąc tutaj jakieś pułapki zastawiać na swojego przeciwnika i czarny wystarczyło prosto iść do damki na pole 40, tutaj nic się nie może wydarzyć. Zamiast tego przesuwa 18-23 i proszę, pierwsza akcja. Po zagraniu 20-14 Jos bardzo szybko zagrywa 15-20 i Schwarzman zaczyna gestykulować, krzyczeć. Jak potem wyjaśniał, mimo tego, że ma tylko, widzicie, ostatnie sekundy na zegarze, zirytowało go to, że przeciwnik bardzo mocno wcisnął zegar, praktycznie go uderzył, pomimo tego, że ma ponad 2 minuty na zegarze. Abstrahując od tego, Schwarzman sam wielokrotnie m.in. poprawia piony na czasie przeciwników. Tutaj, no to jemu się przeszkadza, a nie on przeszkadza. No i mimo tego, że Jos ma, widzicie, cały czas bardzo dużą pulę czasu, próbuje go Schwarzman powoli z rytmu wybijać. Jest odejście pionem, oczywiście pozycja jest cały czas remisowa, można było to zagrać do uproszczeń szybciej, ale tutaj ciągle, biorąc pod uwagę klasę zawodników, nie powinno się nic wydarzyć. Nie powinno. Bo teraz po kolejnym zagraniu Jos proponuje remis, Schwarzman szybko się na niego nie zgadza i jeszcze w takiej remisowej, niektórzy by powiedzieli nieetycznej pozycji próbuje łapać swojego przeciwnika i dalej uprawia swoje gestykulacje. Wraca do tego tematu na czasie przeciwnika, co jest bardzo ważne. Jos nie olewa tego i próbuje też jakąś interakcję złapać, próbuje jakoś pewnie zbyć Schwarzmana od tych gadek, ale nie udaje mu się to, bo Schwarzman dalej swoje. Musiałby teraz interweniować sędzia. Przeciwnicy mają możliwość zatrzymać czas zgodnie z przepisami FNJD na takich turniejach, a tempem gramy, przypomnijmy, 15 minut plus 5 sekund za wykonanie posunięcia. Silnik wskazuje lekką przewagę białych, ale to dlatego, że mają po prostu szansę zrobienia większej liczby damek. I Schwarzman dalej. Widzicie, praktycznie co ruch krzyczy, gestykuluje, kombinuje, wyrzuca w stronę przeciwnika. Jos próbuje się skoncentrować na warcabnicy, tym bardziej, że to jest jego czas, ale nie jest to łatwe zatrzymać i utrzymać koncentrację, jeżeli przeciwnik tak ekspresją reaguje w tej końcówce. No i co się dzieje dalej? Powoli ta przewaga czasu Holendra się zmniejsza, bo już zjechał do minuty 35 sekund, czyli niewiele powyżej minuty przewagi czarnych w tej końcówce. Schwarzman trochę się uspokoił, ale co chwila też można zaobserwować jego różnego rodzaju tiki, wymachywanie ręką, językiem. Z tego Schwarzman jest po prostu znany. Jos zagrywa damką na 26, Schwarzman przerzuca damkę na drugą stronę linii głównej, chcąc utorować drogę dla kamienia 15. Jos ma jeszcze w tej końcówce 3-1 piona. No i jest możliwe, żeby tego piona 31, który teraz już szedł na pole 36, w takich końcówkach 3-1 wykorzystywać do tego, że prędzej się złapie damkę przeciwnika. I często zawodnicy decydują się po prostu tego piona oddać. Takich końcówek 3-1 bardzo często się po prostu nie gra. Zawodnicy, darząc szacunkiem swojego przeciwnika, zgadzają się na remis. I teraz pytanie, czy zachowanie Schwarzmana nie było niejako usprawiedliwieniem próby gry tej końcówki? Że on mi przeszkadzał i teraz ja będę próbował go łapać te 3-1. Z drugiej strony złapał z sukcesem, co za chwilę zobaczycie. Więc ciężka do oceny sytuacja. Mam nadzieję, że sami wyrazicie swoje zdanie w komentarzu. Ostatecznie, po zagraniu na trójkę, Schwarzman stawia damkę na 4. I teraz, ważnym odnotowania jest fakt, że Schwarzman jest również wielokrotnym mistrzem świata w warcabach 64-polowych. Tam na mniejszej planszy
Ta geometria warcownicy pozwala na złapanie 3 damkami jednej damki, kiedy kontrolujemy linię główną, czyli tą najdłuższą diagonalę na warcownicy. Tutaj przy dobrej obronie przeciwnika jest to remis. Ale Schwarzman wykorzystuje techniki z warcabów 64-polowych i ustawia coś, co w małych warcabach nazywamy trójkątem Pietrowa. No i teraz pytanie, czy Holender, który zaczyna najczęściej grę od warcownicy 100-polowej, czasami nie brakuje mu tego grania z warcabów 64-polowych, właśnie tych końcówek tego typu, a tutaj ostatecznie to cwaniactwo Schwarzmana wygrywa, no i po zagraniu na 37 damka czarnych, która znajduje się na obszarze nazywanym obwodnicą, ląduje na niewłaściwym polu, na 25. Schwarzman odcina mu drogę. Jostakel się poddaje, bo wie doskonale, co tu się wydarzyło. I jeszcze chwila rozmówek, interakcji, ale już nie tak długo, bo Schwarzman szybko od warcownicy wstaje. A Jos nie dowierza. Trzyma wodę w ręku, macha głową na nie. Schwarzman przychodzi, jeszcze próbuje mu coś wyjaśnić. Co by się wydarzyło, gdyby teraz ta damka odeszła, to po prostu jest sprowadzana z powrotem na to pole narożnika obwodnicy, oddaje się 1 za 1. I w ten sposób w remisowej końcówce, po niemałym cwaniactwie, niemałym teatrze, Aleksander Schwarzman zwyciężył w tej partii. Słyszycie jeszcze, jak zaangażowany emocjonalnie jest Schwarzman. Dochodzi jeszcze Bartek Socha, sędzia tych zawodów. A Jos mówi, it's crazy. I co sądzicie o wykorzystywaniu takich zachowań w warcabowych turniejach? Czy jest to sposób na osiąganie lepszych wyników, czy po prostu zachowanie niesportowe, które należałoby ganić? Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, jakie jest wasze zdanie, a jeżeli chcielibyście na kanale zobaczyć więcej takich filmów, to nie zapomnijcie o lajku i subie. Do zobaczenia.